pojechaliśmy z chłopakami jeszcze w Wolfsburgu na karnawał do Köln. Nie wiem, czy widać w kamerze tutaj. Ja bym chciał być takim jurorem w Masterchefie, nie? Ja muszę po prostu udowodnić tym sezonem, że to jest ta pozycja, na której jestem w stanie dać najwięcej. Siemanko, witajcie w kolejnym wyjazdowym vlogu na kanale Łączy Nas Piłka. Łapiemy jeszcze te ostatnie względnie słoneczne weekendy i tym razem wylądowaliśmy w Niemczech. Jesteśmy pod Rhein-Energiestadion w Kolonii. Za chwilę tutaj startuje mecz piątej kolejki Bundesligi FC Köln kontra VfB Stuttgart, a w składzie tych pierwszych oczywiście obowiązkowo od początku tego sezonu Jakub Kamiński. Co prawda na samym stadionie zbyt wiele nagrać nie możemy, ale Kamyk obiecał nam, że te dwa kolejne dni spędzi z nami, więc zdecydowanie będzie co oglądać, dlatego chodźcie razem z nami. Kurde, się zaczęło tak dobrze, co? No, szkoda meczu. Pierwsza akcja, brama, no zaczęło się tak jakbyś specjalnie, wiesz, pod nas tutaj, nie? Pod kamerę. Ta, no, wiesz, zaczęło się dobrze, potem gdzieś tam, no wiadomo, ten błąd Marwina, gdzieś karny 1-1, oni wiadomo, jakoś duża w Stuttgarcie gdzieś tam stwarzali te sytuacje, ale my się odgryzaliśmy jakoś tak, próbowaliśmy przynajmniej, więc na pewno szkoda, bo myślę, że punkt by tu był tak sprawiedliwy, także... No, ten karny taki kurczę pechowy, bo przecież tam chyba w tej akcji to z 5 razy przed bramkarza przechodziło, nie? I tak w jednym momencie chyba... Tak. Znaczy nie wiem tej sytuacji w sumie jeszcze, ale tak chłopaki mówią, że 50/50, no bo też długo było to sprawdzane, więc nie było takie klarowne. No. No ale szkoda, no nic, no musimy walczyć dalej. Ale ty tak trochę zacząłeś jako ta dyszka, potem chyba po tym karnym właśnie, nie? Przeszedłeś na No tak, bo tam gdzieś tam były problemy na tej stronie i trener wiedział, że też w defensywie będę trochę lepszy, więc dał mnie trochę niżej. Taki był plan, więc nic nie mogę powiedzieć, ale no na razie jest dobrze, no czuję się tu fantastycznie. Tutaj z tymi kibicami na tym stadionie, no, atmosfera jest, powiem Ci, top, naprawdę, nie? Naprawdę, kurczę, no liczę na więcej, bo gdzieś naprawdę mamy potencjał, żeby zrobić coś w tym sezonie, a no takimi meczami, gdzie chcemy zdobywać punkty, nie zdobywamy na końcu, może być ciężko, więc na pewno szkoda tych teraz 2 meczy. Ale tam co Ci nie wyszło, te 3 rożne co była seria, nie? To za każdym razem na Ciebie ta piła szła, nie? Tak, znaczy to już wiadomo gdzieś tam po tylu zmianach już samemu gdzieś czujemy na boisku, gdzie, w którą strefę wbiec. Bo Ty szedłeś do tej piłki najpierw do narożnika, tak, nie? Tak, zostawiłem tu gdzieś Florianowi, nie? tą piłkę, bo wiem, że on bardzo dobrze bije rożne. Mówię, dobra, wejdę w pole karne i na ten pierwszy słupek gdzieś tam takie miałem przeczucie po prostu boiskowe, że ta piłka może tam spaść, no i gdzieś tam szukała. Tam Ci obrońca z linii wyjął w ogóle, nie? Jeszcze to z linii wybił, ale nic, no, walczymy dalej. Ja, ale powiem Ci, dla takiej atmosfery, dla takich kibiców to się chyba chce grać aż, co? Bo od początku naprawdę, tak, nie? No niesamowite, no tutaj na tym stadionie, gdzie jest 50 000 co mecz, oni nas ciągną gdzieś, jak my też gdzieś do nich ruszymy, to oni na to reagują bardzo mocno i to jest w tym wszystkim fajne, że są z nami, wspierają nas, nawet po przegranej, więc no nic, no tak jak mówię, liczę, że będziemy się odwdzięczać tutaj wygranymi.
Cześć, miło poznać. Cześć. Siemanko. Cześć. Czyli wy tutaj spacerkiem, tak, przyszliście? 10-15 minut. Bliziutko mieszkamy, więc po meczu też spacerkiem. A, Zawsze tak? bez autka. Tak. A w ogóle nie podjeżdżasz tutaj autem? Nie. No to spoko. Kumpel też przyjechał i mówimy, że bardzo podobny do stadionu Wisły Kraków, nie? Z zewnątrz? Trochę Zewnątrz, tak, ale jak przez tak tą powiem, szarą tak, elewację, tak, nie? Tak, przez tą szarą elewację. Coś w Więc tym tu jest. takie, wiesz, masz pole. Coś w tym jest. Błonia, nie? Krakowskie. Błonia, krakowskie. No, powiem ci, coś w tym jest, rzeczywiście. I to jest to, No. że u nas chyba nie ma na stadionach stojących trybun, nie? Nie To ma, jest u nas nie że może być. Nie może być, nie? A Bo tu jest tutaj- tylko ta dolna za bramką, nie? A Tak, poza jest tym ta chyba- dolna, ale wiesz, no w Bundeslidze bardzo dużo jest tych stojących jednak trybun. Na Borussii, No, ta na słynna Unionie Berlin Gelbe. są 3, wiesz, tam nie masz siedzących, tylko jest jedna siedząca, masz Aż tak, te okej. 3 są Okej. stojące, nie? To też robi gdzieś tam... Nie, no to powiem ci, atmosfera tutaj. Ale to jest chyba też to, że zdaje się, że na europejskie puchary oni wtedy muszą chyba dokładać krzesełka, nie? Bo tak mi się kojarzy, że na Znaczy, Borussii wiem, tam że mają na jakiś Borussii, problem. Ale chyba to jest, nie wiem, czy to nie jest zniesione już Tak? teraz. Okej. Że oni jednak mogą mieć normalnie stojące. Okej. Żeby tej publiczności było więcej, ale nie wiem. Ciężko bilety dostać, nie? Mimo No. wszystko na Köln. Muszę się jeszcze nauczyć, ale spokojnie damy radę. No to jest w tym akcencie też tutaj tak. holendskim. No i na wyjazdy też bardzo dużo jeździ. Tak? Tutaj Jest ekipa kibiców, mocna zawsze? więc zawsze jest mocna ekipa i to też nas mocno wspiera, nie? Taki mecz jak wczoraj, to co, schodzi tak z Ciebie do końca dnia, czy jak to wygląda? Bo wczoraj tutaj nie chcieliśmy za długo gadać na boisku, bo widać było, że boli, nie? No boli, no było zdenerwowanie, bo A. tak jak mówię, no jakby wiadomo, dla mnie personalnie dobrze to wygląda, bo 5 meczy, 3 bramki. I to gdzie liczby takie najwięcej- napastnika, nie? Gdzie to ja najwięcej strzeliłem 4 w sezonie w Bundeslidze i to był mój najlepszy sezon, więc no zanosi się to obiecująco tutaj w Kolonii, ale no jestem takim ambitnym zawodnikiem, że chcę, żeby drużyna również za tym szła, nie? Że moje wyniki będą Wiadomo. bardzo dobre, co też jest ważne dla mnie, jako piłkarza, który tu przyszedł, żeby właśnie złapać na pewno siebie i minuty, to zaufanie od trenera mam, staram się je wykorzystywać. Na razie to idzie dobrze, bo 90 minut w każdym meczu na razie zagrałem. To jest też ważne, To nie? też jest ważne, a nie zdarza się to na tych pozycjach, na których ja gram, więc na pewno to jest coś, co tutaj no, jest widoczne u trenera Kwaśnioka, że daje mi to zaufanie. No ja robię wszystko, żeby się tutaj odwdzięczać. 5 meczów, 7 punktów, wiadomo, początek nie jest nadal zły, bo jest bardzo dobry, ale no, takie mecze jak w Lipsku, czy tutaj ze Stuttgartem u siebie, no chciałbym, żebyśmy wyciągali z nich więcej, bo za dużo respektu mieliśmy wczoraj do Stuttgartu i taka była prawda. I wygrali oni ten mecz, a potem na koniec tych punktów w Bundeslidze brakuje, więc no to jest taka rzecz, na którą musimy na pewno pracować. Trener też zna naszą jakość i wie, że stać nas na więcej po prostu i no, chcielibyśmy to pokazać, nie? Także... Ale w szatni trzeba po polsku prostu. czasami coś gada, czy do Ciebie indywidualnie, czy raczej tak nie? Była jedna sytuacja z Freiburgiem, jak było 1-0 do przerwy, ja strzeliłem i trener gdzieś tam po polsku do mnie, no tak dla śmiechu, no czasami też lubili tą atmosferę wyładować i było, że no Kuba, ty ostatnią bramkę strzeliłeś w kadrze U18 Polski, a teraz masz już pierwszą od razu w Bundeslidze tu, w drugim meczu i się tak śmiał i że no... I nikt nie zrozumiał dookoła, tak? Nikt nie Tylko ty. zrozumiał, tylko ja się śmiałem, wiadomo, wszyscy nie wiedzieli gdzieś tam o co chodzi, ale no, czasami tą atmosferę taki nietypowy sposób lubi rozładować. Może być sprzątanie, ale Aha. tutaj też nie przebywamy, no my jesteśmy w szatni, nie jesteśmy jakoś długo. No Meczowo bo tylko, nie? Po prostu. My na mecz tylko przyjeżdżamy tak naprawdę, my nie trenujemy na stadionie. No więc tak naprawdę widzimy się tu tylko jak mecze u siebie są od razu, tu przyjeżdżamy autobusem. Bardzo mamy 10 minut od stadionu, więc na pewno no, nie spędzamy tu dużo czasu w tej szatni. Też wiadomo stadion miejski i tak dalej, więc na pewno inne wydarzenia też się tu odbywają, ale dla nas naprawdę myślę, że wystarczająco. Tu mamy do rozgrzewki, Okej. jest otwarte. Takie Okej, klasyczna taka. stosunkowo, tak. Wystarczająco, żeby przed meczem zrobić rowerek, rozciąganie, przygotowanie do meczu, więc... I turbo kozaka jeszcze, tak? Wszystko i turbo kozaka tutaj, no. Bartek Ignaci musi przyjechać, żeby tu nakręcić nową konkurencję tutaj w Kolonii. Płachtę ma już gotową, tak? Tak, płachta gotowa, słuchajcie. To co gadaliśmy o tych kolejnych 90, nie? To jest też dla Ciebie pewnie ważne, bo jak tak sobie patrzyłem na te ostatnie sezony, nawet zeszły sezon, to zacząłeś fajnie, 90 minut w każdym meczu, ale tak od październikowej przerwy reprezentacyjnej do końca sezonu
to już chyba tylko, nie wiem, 3 mecze No bodajże? tak, no nie pełne? byłem zadowolony z tego, bo wiadomo, no wszystko się kończyło na tym, że ja no nie miałem zaufania. Okej, wywalczyłem sobie skład, ja super wyglądałem w okresie przygotowawczym, wywalczyłem sobie skład, fizycznie wyglądałem bardzo dobrze i tak dalej, ale no po prostu no, grając nie na swoich pozycjach, no też nie byłem w stanie pokazać tej swojej jakości, którą mam z przodu, no bo wiadomo, dużo ludzi wątpiło we mnie, jeżeli chodzi o te liczby, o to, że Kuba Kamiński, fajny zawodnik, uniwersalny, ale nie ma tej jednej pozycji, na której może pokazać pełnię swoich możliwości, a ja nadal wierzyłem w to, że ja jestem w stanie na poziomie, tak jak grałem w sezonie mistrzowskim w Lechu, czyli gdzieś tam strzelać bramki, asystować, być ważną postacią z przodu, a nie z tyłu, czy tam zawodnikiem, który obsadzi kilka pozycji i zawsze będzie grał na pewno dobrym poziomie, ale nigdy nic gdzieś Nic gwiazdą ponad. drużyny, nic ponad. No a tutaj u trenera Kwaśniuka no, mamy jasną jakby rolę, że gram z przodu, gram na pozycji, na której czuję się bardzo dobrze, mam dużą wolność na tej pozycji i się odwdzięczam, no bo 5 meczy, 3 bramki i wszystko po 90 minut, wiadomo, że jak gdzieś są problemy, to trener mnie potem ustawia niżej, gdzieś na 8, na wahadle i No tak właśnie, dalej. tak jak wczoraj, Gdzieś nie? to rotuje, ale dla mnie też to jest okej, więc bardzo dobrze się tu od razu czułem w zespole, więc no nic, no liczę na więcej, żeby to zdrowie było i na pewno ten sezon no, będzie, mam nadzieję, jeszcze lepszy, nie? Twoim dużym atutem jest ta szybkość, nie? To też pewnie inaczej tą szybkość wykorzystujesz, na pewno inaczej wykorzystujesz grając na 10, gdzie to są bardziej jakieś takie, nie wiem, skoki pressingowe, troszkę właśnie zasiania fermentu też urywali, niż na wahadle, gdzie to jest często właśnie bieganie od pola karnego No do pola tak, karnego, dokładnie, no to jest troszkę inne bieganie, bo jest krótsze, ale bardziej intensywne niż na wahadle, uważam. Ale mi bardzo pasuje, no bo ja jestem zawodnikiem, który w pressingu też robi bardzo dobrą robotę, uważam, co w Bundeslidze jest bardzo ważne. Trener Kwaśniuk też to bardzo lubi, więc w okresie przygotowawczym grałem tak naprawdę tylko i wyłącznie na tej pozycji, więc dla mnie to było coś, o czym ja z trenerem Kwaśniukiem przed przyjściem tutaj rozmawiałem i trener zapewniał mnie, wiadomo, że Kuba, ja będę się widział na tych pozycjach, a nie gdzieś na tych wahadłach, więc dla mnie to też było ważne, w wyborze klubu szczególnie. Więc no to mnie przekonało do tej decyzji, żeby tu przyjść. Ja już nie mówię o tym, że jest to ogromny klub z ogromną tradycją, z niesamowitymi fanami, z całą otoczką wokół klubu, gdzie ludzie żyją w mieście. Można zobaczyć nawet normalnie, jak się idzie na miasto, ludzi w koszulkach FC Köln i tak dalej, więc no to widać, że tutaj jest no, kultywowane to po prostu z pokolenia na pokolenie, więc ogromny klub, ogromna tradycja. No ale największy wpływ miało to właśnie, że po rozmowie z trenerem Kwaśniakiem, jak już wiedziałem, że trener będzie przychodzi tu do FC Köln, ta rozmowa i ta gwarancja, powiedzmy, gry na tych pozycjach z przodu, bo wiedziałem, że trener Kwaśniak grał ustawieniem 3-4-3 teoretycznie na te dwie dziesiątki, więc no to się teraz też zmienia, bo on lubi zmieniać bardzo dużo ustawienie, ale jest to gwarancja gry na tych pozycjach z przodu, no co było dla mnie arcyważne. Tam jednak jest duża wymienność pozycji, nie? Tej trójki z przodu, to podejrzewam, że tutaj też ona Ci daje troszkę więcej właśnie takiej improwizacji, nie? No daje mi tej improwizacji, takiej wolności, że trener mówi, Kuba, ty z przodu jakby co czujesz, to rób po prostu i ja wchodzę na te wolne przestrzenie, tak jak mówisz, ja uwielbiam biec w przestrzeń, co no po prostu zawodnicy defensywnie nie lubią tego, bardziej lubią... Nawet wczoraj, nie? Też taka faza przejściowa, szybkie odzyskanie. I ja idę bardzo mocno w przestrzeń, na wolne pole, co no, obrońcy po prostu tego nie lubią, muszą biec za tym zawodnikiem, a ja jestem w tym, uważam, świetny, wychodzę na te pozycje, więc na pewno no, rola, mówię, dla mnie na chwilę obecną idealna i czy to w reprezentacji też, no bo gdzieś tam grając obok też lewego, pierwszy raz miałem okazję tak blisko niego grać, powiedzmy, więc też ta współpraca wyglądała od razu moim zdaniem fajnie, więc nic, no, mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i mocno na to liczę. No. Tak się zastanawiam, bo w sumie temat generalnie Twojej ulubionej pozycji już się chyba ciągnie od Lecha, później przez Wolfsburg i teraz w Kolonii. I zastanawiam się, na ile taka Twoja uniwersalność była zawsze Twoim atutem, bo na przykład trener Kwaśniak od początku mówił, że on ceni taką Twoją wszechstronność, a czy przez chwilę się nie stała też troszkę takim przekleństwem, że jesteś wszędzie dobry, wszędzie Cię można wrzucić, ale z kolei właśnie takiej jednej wiodącej pozycji też czasami brakuje, nie? Brakuje, no jakby ja to też podkreślałem, że doświadczenie, które zebrałem w Wolfsburgu przez te 3 lata było dla mnie bezcenne, no bo ja mam 23 lata w sumie i czwarty sezon w Bundeslidze i mam nadzieję, że to będzie ten najlepszy, bo na razie na to się zanosi, więc mocno na to, mówię, pracuję, żeby tak było, ale
okej, zebrałem to doświadczenie na kilkunastu pozycjach, wszyscy trenerzy wiedzą, że mogę grać również na innych, jeżeli jest taka potrzeba, że nie stanowi to problemu, no ale ja chcę tym sezonem pokazać w Kolonii, że warto stawiać na mnie na tej powiedzmy dziesiątce na lewym skrzydle, gdzie ja czuję się najlepiej, najwięcej mogę dać zespołowi, uważam. I no, ja muszę po prostu udowodnić tym sezonem sobie i innym, że to jest ta pozycja, na której również powiedzmy przechodząc do może innych klubów czy do innych trenerów, że na tej pozycji jestem w stanie dać najwięcej. Tu na razie na tym stadionie 100% skuteczności, nie? To mecz. Tak, dokładnie. To 2 mecze, tak? Tutaj? 2 mecze, no i 2 bramki tutaj, także no też chcę się pokazać tutaj tej publiczności, no bo jestem nowym zawodnikiem. Gdzieś wiadomo, jeszcze w towarzyskim meczu z Atalantą tutaj też strzeliłem bramkę i wszystkie na razie na tą, która tutaj właśnie, A czemu salta nie było była. Zostawiasz sobie nie na szczególne? Było, zostawiam sobie może to, ale też tu taką wiadomo cieszynkę gdzieś tam z takim punchem można powiedzieć daję, bo mówię 3 razy i 3 tutaj na tą bramkę strzeliłem. Ale wiesz, na tamtą to musi smakować jeszcze lepiej, to nie? musi smakować jeszcze lepiej, więc miejmy nadzieję, że w kolejnym meczu będzie na tamtą, no i że będzie ten mecz zwycięski, także zobaczymy, ale naprawdę fajnie, no bo mówię, też chcę się pokazać tutaj tej publiczności, że no, przychodząc jako zawodnik, mimo wszystko nadal wypożyczony, to nie skupiam się tylko na swoich jakby osiągnięciach indywidualnych, ale ja chcę, żeby to szło również za drużyną i na to mocno pracuję, żeby ta publiczność mnie potem też doceniła. A na mieście, powiedz mi, zaczepiają kibice, czy jeszcze nie? Wiesz co, nie spotkałem się jeszcze nie jestem tak znany, wiesz, dopiero parę bramek jeszcze więcej, pracuję na to, żeby tak było, wiesz. Jak byliśmy miesiąc w hotelu pierwszy, no to dużo gdzieś tam, no pochodziliśmy sobie, pozwiedzaliśmy. No ale już potem, jak już znaleźliśmy gdzieś tam mieszkanie, no bo nie mieszkamy w centrum, tylko trochę poza, więc też mniej chodzimy jakby do samego centrum, do samego centrum. Bo w sumie tu macie fajnie zielono, spokojnie. Jak tam mamy taką potrzebę, to sobie pójdziemy, ale nie chodzimy jakoś bardzo dużo. Twój niemiecki chyba git, nie? Widziałem, że tam wywiady raczej po angielsku, ale... W Wolfsburgu był 3 wywiady z rzędu po niemiecku. Pierwszy raz gdzieś tam na żywo wywiadowałem po niemiecku, więc jakby z dziennikarzami, jeśli jestem 1 na 1 i to jest nagrywane typowo na telefon, na tekst, no to po niemiecku cały czas mówię, a jeżeli jest to na żywo po meczu, no to jeszcze się wtedy w Wolfsburgu nie czułem na tyle dobrze, żeby mówić po tym. Jedynie pamiętam, jak miałem kontuzję, no to przed meczem byłem takim gościem gdzieś tam na stadionie w Wolfsburgu, no i na cały stadion na żywo to szło i po niemiecku to było, więc to było w sumie pierwszy raz tak na żywo, a no teraz był jakby takie pierwsze wywiady, no także... Czyli na fantazji po golu w 104 minucie to można było puścić, na fantazji, no trzeba było, no jeszcze gdzieś tam wiadomo, no ja strzeliłem, gdzie no rekord Bundesligi, jeżeli chodzi o tą najpóźniej strzeloną bramkę, jeszcze w Wolfsburgu, no to w ogóle gdzieś tam, no wiadomo, tych pytań było dużo. Nie no, ale przepiękna jest ta katedra. No ładna jest, powiem Ci, robi wrażenie, wiesz? Czas wolny w Wolfsburgu, a czas wolny w Kolonii pod kątem pewnie możliwości to inna bajka, nie? No mimo wszystko, no większe miasto, więcej możliwości, jakieś koncerty, bo ostatnio był Drake na przykład, no to też byliśmy. Tak? Więc, ale na stadionie nie? Gdzieś jest tu ta Lanxess Arena, to jest taka hala widowiskowo-sportowa na 20 000 bodajże. Na miasto jak idziesz, to na pewno spotkasz kogoś w koszulce Kolonii, jak idzie na spacer, nie? I no, żyją ludzie tą piłką, jak ktoś przyjeżdża, nawet tutaj ode mnie, z rodziny, znajomi, przyjaciele, no to czasami ciężko coś tam trzeba mocno to szybko załatwiać, albo wcześniej wiedzieć, żeby te bilety zorganizować, no bo no jednak te 50 000 co mecz jest. Nawet w drugiej Bundeslidze też na każdym meczu w zasadzie był pełny stadion, nie? Więc to nie jest tak, że tu są sukcesy. Ja myślę, że to ogólnie w Niemczech jest to, że tutaj niezależnie jakie są wyniki zespołu, to ludzie chodzą na mecze i to jest coś fajnego tutaj, bo w drugiej Bundeslidze, czy w pierwszej, czy nawet w trzeciej, gdzieś tam lidze bardzo dużo osób przychodzi na mecze, nie? No jest ta kultura, że nieważne jakie są wyniki, to my przyjdziemy na mecz, wspieramy zespół i to jest wszystkim najważniejsze. Kibice Kolonii mają trochę taką huśtawkę, nie? Bo przecież 2-3 sezony temu oni grali w Lidze Konferencji, teraz spadek do Zweite Bundesligi, powrót, nagle znowu wiesz, wysokie ambicje, nie? Znaczy wiadomo, że naszym celem jest utrzymanie i to jest klucz na ten sezon, ale no tak jak myślę, jako my zawodnicy, jako klub, trener Kwaśniok, Thomas Kessler, wszyscy wiemy, że stać nas na coś więcej w tym sezonie, no i
no, te punkty trzeba zbierać, dlatego tak jak mówię, ten niedosyt po tych meczach teraz mam, bo tutaj kibice też zwracają uwagę na to, jak drużyna się prezentuje, bo jeżeli my byśmy przegrali wczoraj w bardzo słabym stylu, no to też by ten odbiór był inny, a jeżeli ten mecz jest cały czas na równi i widzą, że my no, walczymy na tym boisku, biegamy, bo jesteśmy taką drużyną, która jest do tego no, zobowiązana, żeby właśnie to było naszym głównym, to musi być naszą bazą, te bieganie i walka na boisku, no to też to doceniają. To jest też czasami właśnie taka cecha Beniaminków, nie? Że oni na początku wchodzą do tej ligi i troszkę rywale ich nie znają i czasami właśnie na takiej fali jeszcze entuzjazmu po awansie tych pierwszych parę kolejek jest pewnie trochę łatwiejszych, ale to, co jest wyzwaniem, to właśnie takie potem utrzymanie tego, nie? I jakby udowodnienie, nie wejście na ten, powiedzmy, szczyt, bo byliście w tabeli chyba gdzieś na 3., 4. miejscu, tylko właśnie utrzymanie tego, nie? Tak, dokładnie. No najgorsze jest utrzymanie tego, bo ja myślę, że ten 4. sezon w Bundeslidze teraz to jest mój i najcięższy w Bundeslidze jest zbieranie tych punktów i to, że no, każdy mecz musisz naprawdę mocno walczyć o to, żeby, nie wiem, zdobyć remis, wygrać mecz, no trzeba naprawdę mocno zainwestować siły jako cały zespół, żeby no, nie mieć takiego dołka. Najgorszy jest ten dołek, kiedy złapiesz, no bo trudno potem z niego wyjść. A jeżeli gdzieś tam regularnie punktujesz, regularnie zdobywasz punkty, jest to gdzieś czasami pociągane, wiadomo, nie da się utrzymać całego sezonu może na tak wysokim poziomie, ale gdzieś to w miarę regularnie tą dobrą grę potwierdzasz, punktujesz, no to ta pozycja w tabeli będzie twoja wysoka. Zdaje się, mówiłeś kiedyś, że byłeś w Kolonii prywatnie na karnawale, tak? Tak. No ja Opowiadaj. myślę, że od tego chyba też się zaczęło takie gdzieś tą Kolonią, bo pojechaliśmy z chłopakami jeszcze w Wolfsburgu na karnawał do Köln, gdzie jest bardzo znany. Wiadomo, fajne dla mnie przeżycie, no bo gdzieś tam trzeba było się przebrać, wymyślić ten strój, Jak byłeś przebrany? te przebranie. No mam zdjęcie gdzieś tam takie bardziej lata 80., 90. No to za dawaj, takie zaraz szukaj. się przebrałem, to gdzieś zaraz znajdę zdjęcie Nie tego. odpuścimy. Ale tak to się zaczęło, gdzieś tam wiadomo, też z Janikiem Gerhardem rozmawiałem, który jest tutaj też tutaj w ogóle chyba, nie? wychowankiem, grał tutaj. Też się go pytałem o jego zdanie przed przyjściem tutaj, więc zapewne się śmiałem, mówię, dobra Janik, to chyba do Kolonii trzeba będzie trzeba tutaj przyjść teraz po tym karnawale. No i tak się stało, no Janik niestety został, ale ja tutaj jestem i tu ogólnie jest impreza drużynowa, gdzieś też tutaj bodajże busem będziemy jeździć, taki mieli ten. Czyli wokół klubu też trochę się dzieje, tak? Tak, dzieje się wokół klubu dużo, będzie trzeba coś wymyślić, się przebrać, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, utnę siebie, Pokaż żeby mi. innych nie pokazywać, ale Oj. ale no, Pokaż było do takie, kamery. nie wiem czy widać w kamerze tutaj, ale było przebranie zacne. Na szybko gdzieś to tam było zamawiane, też robiliśmy Sylwestra w Wolfsburgu, gdzieś tam przebieranego na lata 80., więc zostało mi to z Sylwestra teoretycznie. Czyli na łatwiznę poszedłeś Więc troszkę na łatwiznę, bo wiadomo, mieliśmy 2 dni wolnego, mówię, nie wiedziałem jeszcze czy też pojadę czy nie, ale zdecydowałem się, że pojadę z chłopakami zobaczyć ten karnawał, bo to jest takie wydarzenie fajne, a no też taka integracja w zespole fajnie to wyglądało. Całe miasto jest przebrane w ogóle, zabawa, gdzieś tam wiadomo, te Kölsche Musik jest, te takie szlagiery, że tak powiem, kolońskie są, których ja się też nauczyłem potem, no w ogóle no świetna impreza, więc też na nią czekam w sumie w tym sezonie, więc miejmy nadzieję, że będzie ona w dobrych humorach wtedy w marcu. W wolnym czasie mówisz, że gracie w tenisa, ale mówię, że lubisz w wolnym czasie przede wszystkim spać i jeść, tak? Bo Tak, myślałem, tak. żebyśmy na jakąś szamkę skoczyli niedługo, a tu jest taka jedna miejscówka, gdzie mówisz, że jeszcze nie byłeś, a może warto stestować. Jeszcze nie byłem, warto stestować. Mówimy o? Kebabie Poldiego, więc zrobimy tutaj dzisiaj kulinarny, słuchajcie, Kącik kulinarny. kącik kulinarny, bo też lubimy Masterchefa oglądać, wiesz. Tak? To zaraz będą komentarze, jak może piłkarz jeść kebaba. Rozumiem, że dzień po meczu to jest jakby coś takiego... Można sobie pozwolić od czasu do czasu na takie coś, wiadomo, nie wiem codziennie takich rzeczy, więc to jest normalne, a że przyjechaliście, ja jeszcze nie byłem, wy też nie. Specjalna okazja. Trzeba spróbować, tak? Wyślemy Poldiemu zdjęcie, że tutaj wspieramy tutaj jego gastronomię w Kolonii, więc czemu nie? Teraz chyba Poldi kontuzjowany widziałem, nie? Bo siedział pojechał chyba na siedział z Storcidą, kibicami na Storcidą, no? Na meczu. To Tak, mecz na tak. szczycie, lider z wiceliderem. No lider Górnik, nie? Idą. Już nie wiem jak teraz po tym weekendzie, bo jak Górnik i Krakowia potracili, to tam ktoś mógł przeskoczyć, nie? Czy jest dalej Górnik liderem? Nie, Górnik jest liderem. Bezpiecznie, tak? Hello. A tu możemy zamówić. Weltmeistertela. Poldi sandwich, no to wygląda spoko. Też To zróbmy mieszane? mieszane, no. Mieszane. No i tu wszystko I normalnie. tutaj bo to jest są git, sosy, no. nie masz nic tam, nie chcesz bez żadnych. Nie. Zum hier essen. Zum hier essen. Mamy jeść.
Możemy nagrywać sobie, zaraz Poldiemu zdjęcie wysyłamy. Czekajcie, wszyscy musimy się tak sobie złapać tu. Jak chcesz zrobić właśnie? Że u niego jesteśmy, nie? Jak ja tu przyjechałem i jechało się nawet autem, przyszliśmy na spacer, no to bardzo dużo osób miało koszulkę, no to miało nazwisko Podolski 10, tak? No, więc ludzie tutaj go kochają i to czuć na każdym kroku, więc na pewno no, jest tu legendą żywą. Ja bym chciał być takim tym jurorem w Masterchefie, nie? Ja bym chciał, tak wiesz, Masz jakiś pomysł na życie po życiu, tak? Słuchaj, Piłkarskim. przyjść tam do Masterchefa i taka konkurencja steki, mięso, wiesz, żeberka i przychodzisz i częstujesz się tam, wiesz, i oceniasz, nie? A teraz widzę, że celują sportowców, bo tak, Piotrek Żyła był Kuba Błaszczykowski, wiesz. Ja nie oglądam zupełnie, powiem ci, ty oglądasz, tak? No widzisz, my oglądamy Masterchefa, no. Nie, na razie Thermomix, wiesz, na razie jest Thermomix. Zakochałem się w Thermomixie, Teraz wiesz. będziesz przedstawicielem Thermomixa na kolonię. No. Ten nowy Thermomix robi wrażenie, słuchaj, robi robotę, no. Jeszcze mieliśmy tak, że czekaliśmy na nową kuchnię właśnie w Kolonii, bo była w remoncie i tylko mieliśmy Thermomixa już kupionego, już przyszedł i nas, wiesz, tylko mieliśmy stół w domu, przyszedł i na tym stole był Thermomix i wszystko tam robiliśmy, wiesz, jedzenie, wiesz, bez kuchni i daliśmy radę. To 2 razy talerz mistrza świata dla was. I zaraz idę po dalszą część. Tak się to prezentuje. Z fryteczkami. No i jak pierwsze wrażenia? Robimy kącik kulinarny na kanale Łączy Nas Piłka. Ostry sosik jest Ostry tutaj. sosik. Troszeczkę pali, że tak powiem. Muszę wypaść dobrze, żeby na Masterchefa iść, wiesz? No. Błąd zrobiliśmy, że zamówiliśmy wchodząc tutaj, bo mogli pod kamerę zrobić, no wiesz, lepsze niż zazwyczaj. Mięso bardzo dobre. Jest cebulka, jest ogóreczek, Tak brzmisz jak kapustka ekspert. czerwona. Mamy fryteczki, bardzo ostry sos, muszę powiedzieć, jak ktoś lubi, to bardzo dobry. W Thermomixie byś takiego nie zrobił? Mógł być może problem, nie wiem, muszę sprawdzić, czy jest taka opcja, wiesz? Ile gwiazdek? Na ile? Na 5? Na 5, no. To wypada dać 5, jak już po wie, że jesteśmy, to... Dajemy 5, Poldi. Twoje bardzo dobre? Moja bardzo dobra, bardzo dobre pieczywko, dużo mięsa, fajne, takie wilgotne, treściwe, więc naprawdę wysoka ocena. Widać, że smakowało. Wysoka Moje ocena też ode mnie. Weltmeisterschaftela, tak zwane, Lukasa Podolskiego. Pozytywnie oceniamy. Wszystko zjedzone, więc naprawdę serdecznie zapraszamy do Kolonii na kebaba. Bo my musieliśmy dopiero do Kamyka przyjechać, żebyście się wybrali, tak? Inaczej by się tutaj nie trafili. Inaczej byśmy nie trafili. Mieliśmy zamiar, ale za to, że wy też chcieliście odwiedzić, to zrobiliśmy tutaj reklamę. Jaki plan teraz? Wy lecicie, że tak powiem, od razu kepsika zrzucić, tak? Będziemy troszkę się poruszać. Widzimy się wieczorkiem, napijemy się jeszcze jakiejś kawki, Tak pogadamy sobie o poważnych życiowych tematach. Zgadza się. Trzeba uratować karierę Polaka w Bundeslidze. My friend Poldi. Lewy mi daje dużo wskazówek na tej pozycji, bo to jest nowa dla mnie pozycja. Europa na niego czeka. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Bo ja wiem, na co mnie stać w tym sezonie i ja liczę na dużo więcej.